Historię wojen grecko-perskich z całą pewnością dobrze znacie. Jeśli nie ze szkolnej ławy, to chociażby z filmów 300. Ale czy wiecie, dlaczego król perski Dariusz tak bardzo znienawidził Greków, że nakazał swojemu słudze, aby ten przed każdym posiłkiem przypominał królowi 3 razy z rzędu: Dariuszu, czy pamiętasz o Ateńczykach? Jeżeli nie, to dzisiejszy lotr powinien rzucić na ten temat trochę światła. Trzeba wam wiedzieć, że znajdujące się po wschodniej stronie Morza Egejskiego miasta greckie były wówczas pod panowaniem perskim. A nasza historia zaczyna się od pewnego niewolnika. Człowiek ów został wysłany do Miletu przez Histiajosa, tyrana tego miasta, który zmuszony został do przebywania na dworze króla Dariusza Perskiego. Ów niewolnik miał odnaleźć Arystagorasa, zięcia Histiajosa, i przekazać mu bardzo dziwne polecenie. Arystagorasowi nakazano ogolić głowę tego posłańca. A kiedy bujne włosy mężczyzny spadły na ziemię, okazało się, że na jego czaszce wytatuowano tajną informację. Miasta greckie, miasta jońskie miały zjednoczyć się i rozpocząć powstanie przeciwko perskiemu panowaniu. Jeżeli myślicie, że Histiajos chciał w ten sposób pomóc swoim pobratymcom, to grubo się mylicie. Ów tchórzliwy człowiek miał nadzieję na to, że kiedy Dariusz dowie się o rebelii, to właśnie jego wyśle do jej stłumienia, a potem wynagrodzi. Niestety, mieszkańcy Miletu z Arystagorasem na czele łyknęli tę propozycję niczym głodne pelikany. Doskonale jednak zdawali sobie sprawę, że na lądzie Persów nie pokonają, a do ostatecznego rozstrzygnięcia będzie musiało dojść na morzu. Nie posiadali jednak pieniędzy na wybudowanie statków. W związku z tym zwrócili się z prośbą o pomoc do swoich ziomków. Spartanie, gdy tylko dowiedzieli się, że do stolicy Persów trzeba iść 3 miesiące, z miejsca zerwali jakiekolwiek negocjacje. W związku z tym Arystagoras pojechał do Aten i wmówił Ateńczykom, że Persowie ani włócznią, ani mieczem władać nie potrafią. A co na to Ateńczycy? Uwierzyli. Przysłali 20 okrętów i ściągnęli kolejne miasta sojusznicze. Powstańcy poczuli się pewnie i uderzyli na Sardes. Wzięli miasto z zaskoczenia, ale przez przypadek zapruszyli ogień i całe Sardes, nie licząc warownego zamku, spłonęło. Efekt był odwrotny od zamierzonego. Dostojnicy perscy zebrali siły, doścignęli wracających spod miasta Jonów i pod Efezem sprawili im tęgielanie. Widząc, że całe to powstanie jest pisane palcem na wodzie, Ateńczycy szybciutko wycofali się z interesu, pozostawiając Jonów samych sobie. Ci, widząc, że mają nóż na gardle, ściągnęli na pomoc Cypryjczyków. Tymczasem do zamku w Sardes przybył Histiajos. Zgodnie z jego przewidywaniami król Dariusz zlecił mu stłumienie greckiej rebelii. I być może dawny tyran Miletu dokonałby tego, gdyby nie to, że wmówił on sobie, iż Persowie przejrzeli jego spisek. Co zrobił? Uciekł do Greków. Ale Miletyjczycy już nie zaufali dawnemu władcy. Najzwyczajniej w świecie pokazali mu drzwi. Obie strony przygotowywały się do decydującej bitwy morskiej. Flotą grecką dowodził niejaki Dionisios, człowiek mądry i praktyczny, co podczas tego powstania bardzo rzadko się zdarzało. Powiedział on swoim podwładnym krótko: macie natychmiast brać się do roboty, a następnie kazał pływać na okrętach w tę i we w tę, w tę i we w tę, i tak przez 7 dni w tygodniu. 8 dnia, pozbawieni dodatków socjalnych za pracę na słońcu, Grecy odmówili wykonywania rozkazów, zeszli z okrętów i zwyczajnie poszli spać. Jaki był tego efekt? Ano taki, że kiedy dwie floty stanęły naprzeciwko siebie,
to jakieś 3/4 Greków odwróciło swoje okręty i zwyczajnie dało dyla. Herodot wspomina, że jeszcze w jego czasach, czyli kilkadziesiąt lat później, Grecy nadal kłócili się o to, kto pierwszy uciekł z pola walki. Trzeba jednak przyznać, że okręty z wyspy Chios walczyły dzielnie. Udało im się nawet przełamać perskie linie i wziąć wielu jeńców. No ale jak mówi znane przysłowie, i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa. Klęska była zupełna. Następnie Persowie wysadzili swoich żołnierzy na lądzie, zdobyli Milet, wypędzili jego mieszkańców, a miasto zburzyli aż do fundamentów. To właśnie powstanie jońskie sprawiło, że Dariusz znienawidził Greków i postanowił zemścić się na Ateńczykach. A dalsze losy Miletu? No cóż, wprawdzie miasto zostało odbudowane, a Rzymianie przywrócili mu dawną świetność, ale kolejne burze dziejowe starły Milet z powierzchni ziemi. Więc czy warto dzisiaj do niego przyjeżdżać? Oczywiście, chociażby ze względu na wspaniały amfiteatr. Żeby go zobaczyć, wystarczy wziąć dolmusz z miasta Sokę, który przywiezie nas pod same bramy antycznego miasta. Ja się z wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Lotra.